Taki nieznany ten Tajwan, w tak nietypowych warunkach ukształtowany i pod tak wieloma aspektami funkcjonujący inaczej niż pozostałe miejsca na świecie. Wniosek może być tylko jeden: życie tutaj na pewno również musi wyglądać nietypowo. Tym razem luźna odsłona pięknej wyspy, tajwańskie życie, czyli tajfuny, trzęsienia ziemi, przeludnienie, skutery, grające śmieciarki, dużo pracy i dużo jedzenia. Zapraszam. Ten świat jest nasz. Odcinek 3. Tajwan. Strefa zwariowanego życia. Na początek otoczenie, w jakim przyszło żyć mieszkańcom Tajwanu. Niespełna 36 000 km². To tyle samo co województwo mazowieckie. Z tym, że w województwie mazowieckim mieszka nieco ponad 5 milionów osób, a tutaj niespełna 25 milionów. To już robi wrażenie, a przecież nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, że większość powierzchni wyspy stanowią góry. 90% mieszkańców żyje w zachodniej części wyspy. 80% mieszkańców żyje w miastach. Krótko mówiąc, jest to społeczeństwo zurbanizowane, które żyje w bardzo dużym zagęszczeniu. Właściwie wychodzi na to, że jeżeli przyjrzymy się gęstości zaludnienia na świecie i w rankingu pominiemy wszystkie specyficzne obszary typu państwa, miasta czy malutkie wysepki, a na Tajwanie odejmiemy obszary górskie, to będzie to najgęściej zaludnione, w miarę duże, czy może niektórzy powiedzieliby poważne miejsce na świecie. Rzutuje to na bardzo wiele aspektów życia codziennego. Co najmniej kilka wątków, które omówię w tym odcinku, ma z tym związek. Łatwo zapamiętać, jak wygląda ukształtowanie terenu na Tajwanie. Jeżeli wyspę podzielimy na 3 równe części, zachodnią, centralną i wschodnią, to części centralna i wschodnia będą praktycznie w całości pokryte górami. I to nie byle jakimi. Tych, które mierzą więcej niż 3000 metrów, jest tutaj ponad 200. Równie łatwo zapamiętać, jak wygląda urbanizacja. Zachodnią część wyspy ponownie dzielimy na 3 równe części. Tym razem północną, centralną i południową. Każda z nich posiada ogromne ośrodki miejskie. Aż 3 wielkie miasta znajdują się na północy: Tajpej, Nowe Tajpej i Taoyuan. 2 na południu, Kaohsiung i Tainan, oraz 1 w centrum, Taizhou. Te 6 miast liczy w sumie około 15 milionów mieszkańców. Biorąc pod uwagę, że podróż szybką koleją z północy na południe trwa 2 godziny, Tajwan można nazwać wyspą miastem. Warunki naturalne, a konkretniej 2 zjawiska, które wpływają na życie mieszkańców. Mowa o tajfunach i trzęsieniach ziemi. Z tajfunami sprawa jest dosyć prosta. Mimo że brzmi to bardzo groźnie, to paradoksalnie czasami okazują się one dla mieszkańców nawet przyjemne. Oczywiście przyjemne w cudzysłowie, ale o tym za moment. Tajfun nigdy nie pojawia się nagle. Kilka dni wcześniej wiadomo, że uderzy. Ciężko określić, gdzie dokładnie, ponieważ zdarza się, że zmienia kierunek. Zdarzało się również, że na przykład ominął Tajwan, ale wrócił. Scenariusze są 3. Uderzy z północy, wtedy dostaje stolica, czyli Tajpej. Uderzy z południa, wtedy dostają miasta Kaohsiung i Tainan, albo uderzy środkiem. Wtedy na ogół rozbija się o góry, które są trochę niczym taka naturalna tarcza przeciwko tajfunom. To zjawisko jest groźne przede wszystkim dla mieszkańców terenów wiejskich. To dlatego ta wschodnia, górzysta część kraju jest słabiej zurbanizowana, ponieważ była częściej nękana i miasta rozwinęły się na zachodzie. I w dużych ośrodkach miejskich, jeżeli tylko się na siebie uważa, to tajfuny nie są jakoś specjalnie groźne. Kilka dni wcześniej ogłaszane są dni wolne od pracy, wtedy pozostaje już tylko zrobienie zakupów, woda, jedzenie, najpotrzebniejsze produkty i tajfuny mogą być przyjemne w tym sensie, że nie trzeba pracować. Znacznie poważniejszym zagrożeniem są tutaj trzęsienia ziemi. Tajwan nie wyróżnia się w tym aspekcie jakoś szczególnie na tle pozostałych obszarów sejsmicznych na świecie. Po prostu podobnie jak w wielu innych miejscach czasami trzęsie.
I podejście do tego również jest podobne, mieszkańcy są przyzwyczajeni. Jako dowód, że mimo wszystko tutejsze problemy z naturą są znacznie poważniejsze niż te, które my znamy z Polski, anegdota prosto z polsko-tajwańskiej rodziny. Otóż pewien mieszkaniec Tajwanu był bardzo zdziwiony, a wręcz rozbawiony, kiedy podczas wizyty w Polsce zobaczył w telewizji informację o tym, że przewróciło się drzewo. Z tutejszej perspektywy błahostka nie warta uwagi. Ale wracając do sedna. Z trzęsieniami ziemi jest taki problem, że nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się trzęsienie. To dlatego wzbudzają one tutaj większe obawy niż tajfuny. Statystyki prezentują się następująco. W wyniku trzęsień ziemi na Tajwanie w ciągu roku ginie najczęściej maksymalnie kilka osób. Trzęsienie ziemi to brzmi oczywiście bardzo groźnie, no ale kilka osób to ginie w wypadkach samochodowych codziennie, a nie rocznie. Trzęsienia, które pochłaniają co najmniej kilka tysięcy ofiar, zdarzają się tutaj średnio, a przynajmniej do tej pory tak było, raz na kilkadziesiąt lat. I wtedy rzeczywiście możemy mówić o kataklizmie. Podsumowując, te tajwańskie problemy z naturą, kończą się one najczęściej na strachu. Cierpi infrastruktura, cierpią budynki, a nie ludzie. Ostatnie katastrofalne w skutkach trzęsienie ziemi miało tu miejsce w 1999 roku. Jego bilans to prawie 2,5 tysiąca ofiar, kilkanaście tysięcy rannych, ponad 50 tysięcy zniszczonych i ponad 50 tysięcy uszkodzonych budynków. Straty oszacowano na około 10 miliardów dolarów. O tych wydarzeniach przypomina muzeum zlokalizowane w mieście Taizhou. Władza nie zdecydowała się na odbudowę szkoły zniszczonej podczas tego trzęsienia. Obiekt został jedynie odpowiednio przerobiony i zabezpieczony. To miejsce pełni jednocześnie dwie role. Oprócz tej edukacyjnej stanowi przestrogę przed tym, co może powtórzyć się w przyszłości. O ile zagrożenia, czyli tajfuny i trzęsienia ziemi są charakterystyczne dla całej wyspy, o tyle pomimo jej niewielkiego rozmiaru, północ i południe różnią się klimatem. To dlatego, że zwrotnik Raka przecina Tajwan niemal dokładnie w połowie. Północ to klimat podzwrotnikowy, a południe zwrotnikowy. Całą wyspę charakteryzuje wilgoć, z tym, że północ jest wieczna i pochmurna, a południe ciepłe i słoneczne. Jak na tak mały obszar, istny, atmosferyczny miszmasz. Swoistym symbolem Tajwanu są skutery. To właśnie tutaj w przeliczeniu na kilometr kwadratowy jest ich najwięcej na świecie. Przy czym ponownie należy pamiętać o tym, o czym mówiłem na początku. Większość powierzchni wyspy stanowią góry. Statystycznie jest tutaj około 400 skuterów na kilometr kwadratowy, realnie plus minus 1000. Kilkanaście milionów skuterów na całej wyspie. Powód jest bardzo prosty. Samochody by się nie pomieściły ani na ulicach, ani na parkingach. Tutaj i tak mają problemy z korkami, więc strach pomyśleć, co by było, gdyby na przykład 10 milionów skuterów zamieniło się w 10 milionów samochodów. Przyjezdni są zawsze zszokowani nie tylko liczbą tych pojazdów, ale również tym, jak to wszystko funkcjonuje. Łapią się za głowy, kiedy widzą, że na przykład rodzice odwożą dzieciaki do szkół na skuterach i to jest najnormalniejsza rzecz na świecie. Na Tajwanie można się również przekonać, że do jazdy na skuterze potrzeba czasami sprawnych płuc. Tutaj wciąż dominują skutery spalinowe. Co prawda zmienia się to powoli w ostatnich latach, jednak ciągle kopcą. I kiedy tak w jednym miejscu, na jednym skrzyżowaniu kopci sobie kilkanaście, kilkadziesiąt albo nawet kilkaset skuterów, to bywa nieprzyjemnie. Jeszcze ciekawsza jest organizacja tego wszystkiego, ale to już może pokażę na konkretnych przykładach. W tym skuterowym królestwie kierowcy tych pojazdów często mają do dyspozycji dedykowaną infrastrukturę. Mowa przede wszystkim o osobnych pasach ruchu albo polach przed samymi skrzyżowaniami, w których miejsce mogą zająć wyłącznie jednoślady. Jednak to wcale nie najoryginalniejsze rozwiązania, z jakimi spotkamy się na Tajwanie. Uwagę przykuwa pojawiający się czasami obowiązek skręcania w lewo na 2 razy. Otóż praktyka pokazała, że jeżeli na skrzyżowaniu oprócz samochodów w lewo skręca również sporo skuterów, to często dochodzi do wypadków, ponieważ wystarczy drobna stłuczka, żeby przewrócić co najmniej jeden skuter i sparaliżować ruch. Dlatego na skrzyżowaniach, na których kierujący skuterami chcą skręcić w lewo i według przepisów muszą to zrobić na 2 razy, zobowiązani są kolejno zająć miejsce na samym początku pasa po swojej prawej stronie,
następnie poczekać na zmianę świateł i dopiero wtedy pojechać prosto, osiągając cel, czyli skręcając w lewo, tyle że w 2 etapach. Jeżeli chodzi o samą kulturę jazdy, to oczywiście rodowici mieszkańcy czują się na swoich drogach niczym ryby w wodzie. Natomiast przyjezdni, no cóż, żartują, że tajfuny i trzęsienia ziemi wcale nie są takie niebezpieczne. Gorzej z tymi wariatami na skuterach. Kolejny symbol Tajwanu – jedzenie. Mieszkańcy wyspy mają na tym punkcie prawdziwego fioła i nie wyolbrzymiam tego na potrzeby odcinka. Czasami można odnieść wrażenie, że tutaj życie kręci się wokół jedzenia. Chociaż co ciekawe, mało kto gotuje. Nie opłaca się i szkoda czasu, taniej zjemy na mieście. Ponownie anegdota z polsko-tajwańskiej rodziny. Wizyta mieszkańców Tajwanu w Polsce, poranek i pytanie. No dobrze, ale gdzie my mamy teraz wyjść na śniadanie? Powinno być za rogiem, a nic takiego nie widać. Tutaj rynek gastronomiczny jest rozwinięty niemalże do granic możliwości. Śniadania, obiady, kolacje, wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki na mieście. W gastronomicznych biznesach ogromna konkurencja i bardzo duża rotacja. W telewizji kolejne programy z recenzjami kolejnych restauracji. Nawet w wiadomościach można usłyszeć o tym, że powstała jakaś nowa restauracja. Na Tajwanie zdarza się czasami, że nie można pozwolić sobie na szalony pomysł pod tytułem „Dzisiaj samodzielnie ugotuję coś w domu”. To dlatego, że niektóre mieszkania nie mają nawet kuchni. Co więcej, bywa, że wręcz nie wolno gotować w danym mieszkaniu, ponieważ właściciel zastrzegł, że nie życzy sobie wstawiania sprzętów kuchennych. Oczywiście, żeby rodzina nie miała kuchni, to się nie zdarza, ale na przykład w malutkiej wynajmowanej kawalerce może jej zabraknąć. Ta kultura jedzenia poza domem i przede wszystkim niemarnowania czasu na gotowanie jest ściśle związana z tematami gospodarczymi. Mieszkańcy pięknej wyspy zarabiają naprawdę dobrze i jednocześnie rynek gastronomiczny cały czas jest niezwykle liberalny. Łatwo taki punkt założyć i podatki nie są wysokie. Tym samym nie ma żadnych sztucznych barier. Patrząc ekonomicznie, mowa o specjalizacji produkcji i podziale pracy. Upraszczając, dla gospodarki lepiej jest, kiedy jedni produkują płyty główne, a drudzy gotują, niż kiedy wszyscy mieliby poświęcać trochę czasu na produkowanie płyt głównych i trochę na gotowanie. Pewien smaczek z życia Tajwanu to wyrzucanie śmieci przy akompaniamencie m.in. polskiej muzyki klasycznej. Proszę bardzo, jaka kultura. Otóż oprócz tego, że jest tutaj bardzo gęsto, to jest również bardzo gorąco i bardzo wilgotno. W takich warunkach szybko pojawił się problem ze składowaniem odpadów. Był on poważny do tego stopnia, że Tajwan bywał określany nie tylko jako piękna wyspa czy wyspa technologii, ale również wyspa śmieci. Odpowiedzią na te problemy jest m.in. program „Śmieć nie dotyka ziemi”. Polega to na tym, że kolejne worki ze śmieciami nie mogą zalegać, nawet w koszach na śmieci, tylko muszą być wyrzucane bezpośrednio do śmieciarki. To dlatego śmieciarki jeżdżą tutaj nie raz w tygodniu, ale codziennie. Jeżeli zdarzy nam się zapomnieć o naszym obowiązku, to przypomni nam o nim właśnie muzyka klasyczna, która jest odtwarzana ze specjalnych głośników zamontowanych na śmieciarkach. Przede wszystkim 2 utwory. Dla Elizy, Beethovena i, uwaga, Modlitwa dziewicy Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej. Nie do końca wiadomo, dlaczego zdecydowano się akurat na te 2 utwory, szczególnie na mniej znaną Modlitwę dziewicy. Legenda głosi, że wszystko za sprawą córki ówczesnego ministra zdrowia, która uczyła się w domu grać na fortepianie i jej ojcu wpadły w ucho akurat te 2 melodie. Rytuał odbioru śmieci nie zawsze i nie wszędzie wygląda tak samo. Bywa, że lokalnie lub okazjonalnie odtwarzany jest inny utwór. Niezmienne pozostaje jedno. Co tam słychać, drogi sąsiedzie, można usłyszeć najczęściej podczas wspólnego wyrzucania śmieci. Czasami mówi się, że w tym społeczeństwie wyrosło coś w rodzaju kultury śmieci, ponieważ są to tradycyjne, cykliczne spotkania, które niejako integrują lokalną społeczność. Wartość rodziny.
Coś, co na Tajwanie również wygląda inaczej niż w Europie. Mowa przede wszystkim o pewnej hierarchii, w której najważniejsze są osoby starsze. Przedstawiciele świata zachodniego, którzy mieszkają na Tajwanie, mówią, że obserwują tutaj mniej takiej bliskości na linii dziecko-rodzic, a więcej, i to jest właśnie słowo klucz, hierarchii. Przykład. Podejrzewam, że każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić scenę, w której dziecko mówi do rodzica, do dziadka czy do babci: nie znasz się, to nie może tak być, już nie mogę tego słuchać. Podejrzewam, że niektórzy są w stanie wyobrazić sobie znacznie mocniejsze sceny. Natomiast tutaj nie dyskutuje się z osobami starszymi w taki sposób, że chce się im, mówiąc kolokwialnie, dowalić, albo że chce się im udowodnić, że czegoś nie wiedzą. Te relacje mają również odzwierciedlenie w kwestiach ekonomicznych. W rodzinach chińskich od zawsze tradycyjnie było tak, że to dzieci utrzymywały rodziców na starość. I mimo że od niedawna pojawił się tutaj system emerytalny, to te relacje finansowe wciąż wyglądają tak, że to dzieci dokładają się do budżetu rodziców. Mało kto myśli w taki sposób, że na starość będę się utrzymywał przede wszystkim z emerytury. Pozostając w temacie nawiązań do chińskich tradycji, warto dokonać apolitycznego odróżnienia Chin kontynentalnych od Tajwanu. Niezależnie od wszelkich sporów historycznych, politycznych czy gospodarczych i tego, kto ma na te tematy jakie poglądy, Tajwan po prostu różni się od Chin kontynentalnych. Na takim codziennym, przyziemnym poziomie nie można na podstawie informacji z jednego miejsca budować sobie obrazu tego drugiego tylko dlatego, że oba kojarzą się z Chinami. Co więcej, na Tajwanie mało kto czuje się tylko Chińczykiem. To nietypowa sytuacja, ponieważ mieszkańcy Tajwanu, pytani w sondażach o swoje poczucie tożsamości, wybierają jedną z trzech opcji. Jestem Tajwańczykiem, jestem Tajwańczykiem i Chińczykiem lub jestem Chińczykiem. Tylko kilka procent społeczeństwa wskazuje ostatnią odpowiedź. Niemal wszyscy czują, że jest coś takiego jak tajwańskość, a spór dotyczy jedynie tego, czy może iść w parze z chińskością. Na sam koniec spojrzenie zewnętrzne. Czym Tajwan kusi ekspatów? Kiedy wziąłem pod lupę to miejsce i przeprowadzałem kolejne wywiady z obcokrajowcami, którzy tutaj żyją, często wypowiadali jedno zdanie: dobrze się tutaj żyje. Po pierwsze, jeżeli kogoś fascynują Chiny, to tutaj otrzymuje, w cudzysłowie, ucywilizowaną wersję Chin. Tajwan to wciąż dziedzictwo, tradycja i kultura chińska funkcjonująca według, nazwijmy to, zachodnich standardów. Po drugie, jeżeli ktoś chce eksplorować Azję, to stąd ma wszędzie blisko. Korea Południowa, Japonia, Chiny kontynentalne, Hongkong, Makao, Singapur, Malezja, Tajlandia, Kambodża. Można powiedzieć, że Tajwan leży pośrodku tego wszystkiego. Po trzecie, żyje się tutaj na dobrym poziomie, ale nie jest to aż takie intensywne tempo życia, aż taki wyścig szczurów jak w Hongkongu czy w Tokio. I po czwarte, jeżeli już wykonamy w pracy to, co do nas należy, to później jako konsumenci mamy pełną wygodę. Wszystkie dobra i usługi na wyciągnięcie ręki. Jest, tak jak mówię, bardzo wygodnie. Powiedzenie "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia" idealnie pasuje jako podsumowanie tego, jak to się w końcu na tym Tajwanie żyje. Od mieszkańców wyspy usłyszymy, że dużo pracy, naprawdę dużo, szef wymaga nadgodziny, nie ma żartów, praca, praca, praca. Obcokrajowcy potwierdzą tę wersję, uczciwie dodając, że od nich samych się tutaj aż tyle nie wymaga. Natomiast goście z innych miejsc w Azji, które znane są z ciężkiej pracy, jak na przykład wspomniana Japonia, powiedzą: Tajwan? To takie spokojne miejsce, nikt się nigdzie nie śpieszy, nie tak jak u nas, że tylko kariera ludziom w głowie. Także owszem, pracy sporo, ale są tacy, którzy mają jej więcej. A jak wygląda wyspa poza życiem zawodowym? Swoje już zrobiłeś, teraz jesteś konsumentem. Inni pracują dla ciebie. Niektórzy żartują, że jeżeli na Tajwanie będziesz chciał w środku nocy kupić klamkę do drzwi, to kupisz.